Rosyjski kryzys paliwowy w wyniku ataków dronów Ukrainy może przerodzić się w rolny, jakże mi smutno. Na polach może zabraknąć diesla. Trwa zaś starcie z koncernami o przepisy metanowe w Europie. To być albo nie być dla firm, które dostarczają naszemu kontynentowi gaz i ropę. Litwa ostrzega zaś przed możliwymi działaniami Rosji przeciwko infrastrukturze krytycznej w regionie, w którym znajduje się Polska. Jest 21 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Kryzys paliwowy w Rosji może przerodzić się w rolny. Ataki dronów na infrastrukturę paliwową Rosji mają jeszcze jeden niespodziewany skutek. Mogą się przerodzić w kryzys rolny i przyznaje to nawet minister rolnictwa tego kraju. Mamy przed sobą wyboje na drodze, ale w razie potrzeby będziemy sobie z nimi radzić, z każdym regionem oraz firmą osobno, przyznała minister rolnictwa Rosji Oksana Lut 18 lipca. Prace w polu są opóźnione na 12% powierzchni rolnej kraju. Najgorsza sytuacja jest na południu Rosji, która jest najmocniej dotknięta atakami Ukrainy na rafinerie potrzebne do produkcji oleju napędowego wykorzystywanego przez maszyny rolne w sezonie, który właśnie trwa. Ataki na rafinerie na południu Rosji połączone z uderzeniami na pobliski okupowany Krym powodują, że utrzymane są tam restrykcje dostępu do paliwa. Rosjanie musieli wprowadzić zakaz eksportu diesla pomimo pierwotnych zapowiedzi, że nie będzie on konieczny. Restrykcje dostępu do diesla sprawiają, że według ukraińskiej prawdy na jednym tankowaniu można pozyskać do 200 litrów diesla, podczas gdy typowy kombajn zużywa około 300 litrów podczas jednego wyjazdu w pole. Do tego na problemy rolników nakładają się skutki wyjątkowo chłodnej wiosny w tym roku. Duże zakłady rolne mają zapasy diesla, ale mniejsze będą go kupować w rekordowych cenach. Według The Moscow Times w ostatnich 8 miesiącach cena diesla w Rosji wzrosła do średnio 80 rubli za litr, czyli o około 18%, ale w regionach południowych sięga nawet 110 rubli. Rząd w Moskwie wprowadził przepisy pozwalające importować olej napędowy z Białorusi, Kazachstanu i Indii. Paradoks polega na tym, że historycznie Rosja była eksporterem diesla sprzedającym za granicą 40-50% swojej produkcji. Dronopad Ukrainy sprawił zaś, że ta produkcja spadła o 40%, jeszcze niżej niż podaż benzyny, która spadła o 35%. Rosjanie będą więc importować diesla, który często jest produkowany z ich własnej ropy. Tak będzie, jeżeli uda im się sprowadzić dostawy z Indii, pomimo cen rosnących na giełdach światowych. Według Oil Price marże na dieslu w Europie wzrosły do ponad $60 na baryłce przez wojnę w Iranie oraz zakaz eksportu tego paliwa z Rosji, które zmniejszają podaż na globie. Oznacza to, że Rosjanie będą kupować drogiego diesla od własnych klientów na ropę, płacąc wyższe ceny z własnej winy. Jeżeli te wysiłki zawiodą, zwykli Rosjanie odczują kryzys paliwowy na własnej skórze na kolejny sposób – poprzez kryzys rolny i problemy z zaopatrzeniem w żywność. Wyższe ceny odczują już teraz. Inflacja rosyjska w czerwcu sięgnęła 6% i był to wzrost względem 5,2% zanotowanych w maju. Tymczasem rosyjska stacja benzynowa zamienia się z eksportera zarabiającego i uzyskującego wpływy polityczne ze względu na zasobne rezerwy węglowodorów oraz paliw gotowych w importera na łasce swych klientów, jak Białoruś czy Indie, a więcej na ten temat w innym materiale, który polecam, i przechodzę już do przeglądu informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Ostrzeżenie bałtyckie. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas powiedział nadawcy publicznego LRT, że Rosjanie chcą nowej eskalacji odwracającej uwagę od problemów wewnętrznych, a Polska oraz kraje bałtyckie to, cytuję, najbliższe cele. Trwają spekulacje na temat działań hybrydowych wobec infrastruktury krytycznej. Modernizacja magazynu energii. PGE Energia Odnawialna podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na pożyczkę w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie zostało udzielone na modernizację elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar o mocy 540 MW. Modernizacji zbiornika górnego elektrowni dokonało polskie konsorcjum pod wodzą Energoprojekt Warszawa. Węgiel i OZE. Polskie sieci elektroenergetyczne opublikowały dane o produkcji energii w czerwcu 2026 roku. Energetyka oparta o węgiel kamienny miała udział w źródłach wytwórczych w wysokości 39%, za nią uplasowała się energetyka słoneczna i 23%, oparta o węgiel brunatny zanotowała 20%, gazowa 9%,
wiatr 8%, a woda 2%. Teraz wieści z Europy. Gaz znów drożeje. Gaz na giełdzie TTF w Holandii, będącej punktem odniesienia większości transakcji spotowych w Europie, podrożał do około 60 euro za megawattogodzinę. To cena najwyższa od końca marca 2026 roku, kiedy nastąpiła największa eskalacja na Bliskim Wschodzie. Ataki Iranu zagrażają znów dostawom LNG z Kataru. Starcie z koncernami. Regulacje metanowe powodują, że według Politico firmy naftowe grożą Europie przerwą dostaw przez zbyt wysokie koszty od stycznia 2027 roku. Komisja Europejska nie zamierza się uginać i uważa, że nafciarze blefują. Zobaczymy, jak to się skończy, ostrzega poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło. Przepisy mają wprowadzić zaś monitoring, a nie penalizować emisję metanu. Słowo warte miliony. Ekspertka prawa morskiego profesor Özlem Gürses podkreśla, że kluczowe dla rozstrzygnięcia sporu o odszkodowanie za sabotaż Nord Stream 1 i 2 było szerokie sformułowanie dotyczące pośrednich skutków działań wojennych. Jej zdaniem znacząco rozszerzyło ono wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczycieli. Rosjanie przegrali sprawę i nie dostaną 590 milionów euro odszkodowania, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Iran i Rosja. Prezydent USA domaga się, aby ustawa o nowych sankcjach wobec Rosji, przygotowana przez nieżyjącego już senatora Lindsey'a Grahama, zawierała także przepisy obejmujące Iran. To zagrożenie spowolnienia prac nad ustawą, która miała nałożyć cła 100% na 5 największych kupców ropy rosyjskiej. Dotychczasowa wersja ustawy miała już uzyskać ponadpartyjne poparcie. Nowa blokada. Bojownicy Huti ogłosili, że wprowadzą blokadę morską Arabii Saudyjskiej na zasadzie oko za oko. Mogą w ten sposób reagować na eskalację wojny USA z Iranem. Morze Czerwone jest istotne dla dostaw ropy z Arabii, w tym do Polski. Jest jednak propozycja nowego zawieszenia broni na 10 dni. Baryłka Brent kosztuje około $88, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Od teraz podcast Energy Drink, także na stronie internetowej. Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz także do przeczytania. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.